We wrześniu 1939 roku Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki dokonały zbrojnej inwazji na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. W wyniku tej agresji prawie 6 milionów polskich obywateli straciło życie, w tym około 3 miliony Polaków żydowskiego pochodzenia. Na okupowanych terenach Polski Niemcy wprowadzili karę śmierci nawet za najmniejszą pomoc Żydom. Maria Strutyńska opiekowała się 4 swoich dzieci i dała schronienie 13 osobom pochodzenia żydowskiego ściganym przez niemieckich okupantów. Maria Strutyńska z domu Gajewska wraz z mężem Klaudiuszem w okresie okupacji niemieckiej mieszkali w Drohobyczu w dystrykcie Galicja Generalnego Gubernatorstwa. Maria pracowała jako nauczycielka języka polskiego i niemieckiego, zaś Klaudiusz był inżynierem górnictwa. Obydwoje wychowywali 4 dzieci: Teresę, Kazimierę, Lesława i Stanisława. Stanowili bardzo pobożną i religijną polską rodzinę. Przed wojną pozostawali w przyjacielskich stosunkach z miejscowymi Żydami. Klaudiusz Strutyński utrzymywał znajomość z Żydem o nazwisku Hennefeld. Gdy w 1939 roku władza sowiecka eksmitowała całą jego rodzinę z mieszkania, Strutyńscy przez pewien czas wynajmowali im pokój w swoim domu. Klaudiusz Strutyński zmarł na początku 1941 roku. Pół roku później, 22 czerwca, Adolf Hitler wydał rozkaz rozpoczęcia operacji Barbarossa, zrywając zawarty 2 lata wcześniej pakt niemiecko-sowiecki. Wojska niemieckie wkroczyły do Drohobycza 3 lipca 1941 roku. Rozpoczął się wówczas dla miasta 3-letni okres okupacji niemieckiej. Niemcy dążyli do likwidacji polskich elit i do całkowitej zagłady osób pochodzenia żydowskiego. Wiosną 1942 roku do Marii Strutyńskiej z prośbą o pomoc zwróciła się szukająca kryjówki Żydówka Mina Hennefeld, żona znajomego Żyda, który zginął wkrótce po nastaniu okupacji niemieckiej. Polka, przyjęta jej losem, zdecydowała się przyjąć pod swój dach ową Żydówkę wraz z córką Lidią i kuzynką Szanką Klüberg. Z czasem, na prośbę Miny Hennefeld, Maria ukryła także w swoim domu jej rodziców i 3 rodzeństwa, to jest Lolka, Frydę i Sabinę Zussmann wraz z 2 dzieci, Mannheim i Sewerynem. Polka postanowiła pomóc także swojej przyjaciółce Gustawie Liberman, jej siostrze Sabinie i jej mężowi. Łącznie w domu Marii znalazło schronienie 13 Żydów. Żydzi ukrywali się w niewielkiej kryjówce pod podłogą jednego z pokoi i na strychu. Maria wraz z córką Teresą i pozostałymi dziećmi organizowała dla nich pożywienie oraz najpotrzebniejsze przedmioty codziennego użytku. Ukrywający się starali się wspierać swoich dobroczyńców, przekazując im na wymianę cenne przedmioty, np. maszyny do szycia marki Singer, co pozwoliło zgromadzić Marii kilkudniowe zapasy żywności. Ukrywającym, jak i ukrywanym towarzyszył nieustanny strach. Poza ukrywaniem Maria udzieliła także pomocy Haremu Zimmerowi, któremu przekazała metrykę chrztu swojego syna. Dzięki niej wyrobił paszport i wyjechał do Szwajcarii. Do denuncjacji rodziny Strutyńskich przyczynił się sąsiad narodowości ukraińskiej. W czerwcu 1943 roku wieczorową porą do domu Marii przybyli funkcjonariusze żandarmerii niemieckiej i ukraińskiej policji pomocniczej. Przebywający w domu Żydzi nie zdążyli przedostać się do piwnicy i zostali odnalezieni w jednym z pokojów oraz na poddaszu. Funkcjonariusze niemieccy aresztowali Marię Strutyńską i ukrywanych Żydów. W czasie rewizji w domu przebywała także córka Marii, Teresa, której udało się uciec. Pomógł jej jeden z ukraińskich policjantów, którym okazał się były uczeń jej matki, Marii. Młody Ukrainiec, jak wspomniała po latach Teresa, wziął ją za rękę i wyprowadził do przedpokoju, a następnie kazał jej uciekać przez okno. Znalazła schronienie u sąsiadów, gdzie przeczekała rewizję. Pozostałych domowników, 2 synów Marii, Stanisława i Leszka oraz córki Kazimiery nie było wówczas w domu. Warto dodać, że kilka dni przed rewizją dom Strutyńskich opuściła także jedna z Żydówek, Lidia Hennefeld. Po pewnym czasie została jednak odnaleziona i rozstrzelona w miejscowej cegielni. Przed śmiercią historię swojego ukrywania zdołała opowiedzieć ciotce Idzie Rubinstein, której udało się przeżyć Holokaust. Po latach informacją tą podzieliła się z Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie. Po przeszukaniu i splądrowaniu domu Maria Strutyńska została aresztowana i osadzona w miejscowym areszcie, gdzie przebywała według relacji jej córki Teresy przez 2 miesiące. We wrześniu 1943 roku Niemcy przywieźli ją do więzienia w Lwowie przy ulicy Kazimierzowskiej, gdzie została zabita w marcu 1944 roku. Ukrywani przez nią Żydzi najprawdopodobniej także zostali straceni.
29 marca 1990 roku Maria Strutyńska i jej córka Teresa zostały uhonorowane tytułami Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Historycy szacują, że Polacy w czasie II wojny światowej uratowali kilkadziesiąt tysięcy swoich żydowskich współobywateli. Niemieccy okupanci zabili za tę pomoc około 1000 Polaków.